Cześć siemano, jeśli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś, żeby pojawiały się jak najczęściej, to być może warto rozważyć jakieś drobne wsparcie tego kanału, albo przynajmniej zostawienie suba i łapki w górę pod tym filmem. A teraz przejdźmy sobie do meritum tego filmu, czyli do tego, ile bonusu obrażeń dostajemy dzięki kołu Wheel of Destiny, a konkretnie dwóm augmentacjom, które zwiększają nam obrażenia z wave'ów, czyli z Terahura oraz Gran Frigo Hura. Zacznijmy sobie może od metodologii, którą sprawdzałem wyniki, ile nam to daje, bo wiem, że takich testów gdzieś tam na internecie pewnie jest sporo, jestem tego świadom, natomiast wiecie, że ja wolę robić różne rzeczy po swojemu. Przede wszystkim, po pierwsze, nie używałem tutaj nigdzie roda oraz obrażeń krytycznych, czyli specjalnie zdejmowałem różdżkę tak, aby po prostu te obrażenia były jak najbardziej statyczne, aby na wyniki nie wpływały tutaj jakieś czynniki prawdopodobieństwa, czyli to, czy wejdzie nam w tych testach 10, czy 20, czy 5 obrażeń krytycznych. Czyli po prostu wykluczyliśmy sobie tą losowość przez nieużywanie po prostu żadnej różdżki, żadnej broni, żadnych obrażeń krytycznych i dlatego bazowaliśmy tylko i wyłącznie na flat damage'u. Po drugie, Terahura testowałem na lodowej książce, ponieważ jest ona neutralna do obrażeń z ziemi, natomiast Frigohura testowałem na energetycznej książce, bo ta jest neutralna na obrażenia od lodu. Także tutaj kolejne jakieś zaburzenia w postaciach odporności danego potwora znów wyeliminowaliśmy. No i trzeci czynnik, na który zwróciłem uwagę, jest to Magic Level, przy którym testowałem obrażenia, czyli zarówno bez, jak i z augmentacją starałem się korzystać z takiego samego Magic Levelu, czyli dla Terahura było to 143, bo tak gdzieś tam z EQ, którego korzystałem i z koła wychodziło. Natomiast dla Frigohura był to 141. Natomiast rozumiem, jest to różnica między wave'ami w Magic Levelu, natomiast zarówno przy Terahurze zwykłym, jak i wzmocnionym, jak i przy Icehurze zwykłym, jak i wzmocnionym nie było różnicy w Magic Levelu pomiędzy tym rowem a wzmocnieniem, czyli korzystałem tutaj cały czas z tego samego Magic Levela, czyli dla Terahura 143, dla Frigohura 141. I ostatnia rzecz, na jaką zwracałem uwagę, to aby ten flat bonus do obrażeń był w obu przypadkach też taki sam, czyli korzystałem na jednej gałęzi koła z 2 kulek wzmocnienia, natomiast na drugiej z jednej kulki, czyli de facto korzystałem z 3 kuli, czyli 13 arrow damage'u bonusu miałem odpalone w kole, zarówno w przypadku RAF, jak i augmentacji. No i starałem się mieć też w obu przypadkach tyle samo bonusu do Magic Levela. Teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia, czy Magic Level dodawany jest z koła, czy z ekwipunku. Jednak wolałem po prostu tu kolejną zmienną, tak jakby wyeliminować, tak aby te warunki były jak najbardziej, nazwijmy to, hermetyczne. Dobrze. I w ten sposób mam nadzieję, że te wyniki, które osiągnąłem, będą dla Was jak najbardziej satysfakcjonujące oraz jak najbardziej hermetyczne, tak jakby jak najbardziej testowe środowisko, jak najlepsze tutaj stworzyliśmy, żeby sobie to zbadać. I jeszcze na ostatnim streamie wywiązała się dyskusja, że powinniśmy
robić obliczenia na minimum 100 hitach, ponieważ mniejsza próbka będzie mało miarodajna. Otóż specjalnie jeszcze raz nagrałem ten film, bo postanowiłem to sprawdzić, ponieważ wcześniej zadawałem 20 hitów przy każdym teście, tak aby potwór nie padł, czyli jakby żeby nie zaburzyć tych wyników, żeby ten ostatni hit był pełny, czyli zostawiałem tego potwora na czerwonym czy tam czarnym HP, tak żeby nie było tak, że potwór miał mniej HP niż ja mogłem uderzyć. Natomiast wy sugerowaliście, że powinno być to minimum 100 hitów testowych. Ja robiłem 20, stwierdziłem, że sprawdzę to, czy jest czy gdzieś tam to zmieni wyniki i sprawdziłem to tylko i wyłącznie na Terrahurze z augmentacją. Zadałem 100 hitów z Terrahura w lodową książkę, dokładnie odtwarzając warunki testowe. No i średnia obrażeń między 100 hitami a tymi 20, które zrobiłem wcześniej, to wyszło jakieś 6-7 obrażeń różnicy. Zamiast 919,6 średnio wyszło mi 926,40 coś tam średnio, więc wydaje mi się, że to generalnie nie ma to tak naprawdę, czy to jest 20, czy to jest 100 hitów, nie ma to wpływu na wyniki, bo ta różnica jest tak mała, że statystycznie tutaj nic nie zmienia. Jeśli chodzi o minimalne obrażenia, no to przy 100 hitach było to 717, gdzie przy 20 miałem to 781, natomiast maksymalne hity przy 20 miałem 1132, a przy 100 hitach miałem 1174, natomiast ta średnia 6 damage'a różnicy wydaje mi się, że tak naprawdę nie wnosi tutaj do tematu niczego i uznałem, że po prostu nie ma sensu dla każdego testu powtarzać aż 100 hitów, no bo wyniki z 20 są zasadniczo identyczne i wiele to nie zmienia. 20 według mnie, próbka 20 hitów jest według mnie wystarczająca, żeby coś z tych wyników wyciągnąć. Dobrze, skoro porozmawialiśmy sobie długi wstęp na temat metodologii, natomiast wydaje mi się, że metodologia w tym teście była bardzo istotna, żeby coś te wyniki nam były w stanie powiedzieć. Dlatego tak długi wstęp. Teraz przejdźmy sobie do samych wyników. Jak widzicie, średnie obrażenia bez wzmocnienia to było 858,7, natomiast ze wzmocnieniem 919,6, czyli pi razy drzwi 60, około 60 obrażeń więcej. Suma tutaj nie jest tak istotna. Najniższe obrażenia bez wzmocnienia to 671, z wzmocnieniem 781, najwyższe 1039, bez wzmocnienia 1132, ze wzmocnieniem. Co nam to daje? Średnio daje nam to 6,6% więcej obrażeń z augmentacją, czyli ze wzmocnieniem z koła na Terrahurze. Przy sumie to oczywiście mamy to samo, no bo średnia jest na podstawie sumy wyliczana. Jeśli chodzi o minimalne obrażenia, podniosły się one o 14% i podobne wyniki też przy 100 hitach były, więc nie ma to raczej sensu sprawdzać jeszcze raz. No i maksymalne obrażenia podniosły się o 8%. Natomiast średnie pozostały nadal przy te 6,6. Co z tego wynika? Szczerze, ten wynik jest taki trochę mylący, ponieważ jakim cudem, skoro minimalne podniosły się o 8%, a maksymalne o 14%, to średnie się podniosły o 6%. No, o takie, że po prostu tych niższych hitów było więcej niż tych wyższych. Natomiast daje nam to faktycznie około 6,5 do 7%, powiedzmy optymistycznie, bonusu do Terrahura z augmentacją. Oczywiście teoretycznie im będziecie mieć większy magic level, większe obrażenia robić, jeszcze będziecie mieć do tego kryta, no to ten tak jakby bonus obrażeń będzie większy, no natomiast procentowo nadal będzie się to pewnie gdzieś tam w tych liczbach
zamykać. Natomiast jeśli chodzi o Ice Hura, no to ta różnica już jest dużo mniejsza, ponieważ jeśli chodzi o Frigo Hura, no to ta średnie obrażenia to było niecałe 4%, 3,85% więcej z augmentacją, niecałe 9% jeśli chodzi o minimalne hity zadawane z tego Frigo Hura, natomiast tylko niecałe 6% więcej jeśli chodzi o maksymalne hity. Także jeśli przy Terrahurze jeszcze to wygląda całkiem nieźle, bo te 6-7% to już jest całkiem fajny bonus, no bo za darmo to dobra cena. To przy Frigohurze no to wygląda to już gorzej, bo to jest między 3 a 4%. To nie jest to tak za wiele. Też musimy oczywiście, ktoś powie, że no okej, no ale to jest 6 czy 4% darmowych dodatkowych obrażeń z wave'ów, tak naprawdę za nic, tak, bez bijania Magic Leveli i tak dalej. No tak, tylko też musimy pamiętać, że jakiś czas temu, ponad rok temu, Chipsoft znerfił najpierw postacie, zabierając im sporo z ich mocy, gdzie koło miało te obrażenia oddać. No wydaje mi się, że nie do końca oddaje. No natomiast tak to się mniej więcej rozkłada. Tak naprawdę chyba jest to wszystko, co mam do powiedzenia w tym konkretnym filmie. Chciałem po prostu zbadać, no bo o ile część rzeczy w kole jest podanych otwarcie, podane statystyki, podane bonusy przez Chipsoft, czy tam w opisie koła, no to ani do leczenia, ani do obrażeń te bonusy nie są nigdzie opisane, więc zostało je tylko po prostu sprawdzić, zbadać, ile ten bonus tak naprawdę daje. Także dajcie znać, czy ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to łapy w górę. Napiszcie w komentarzu, czy ewentualnie o czymś zapomniałem, robiąc te testy, czy coś byście zrobili inaczej. Może trzeba ten filmik poprawić, zmienić metodologię. No za tydzień oczywiście zapraszam Wam na tak jakby drugą część tego filmu, czyli tam zajmiemy się bonusem koła, ile będzie dawać do leczenia. Też sobie to sprawdzimy w warunkach laboratoryjnych, ile ten bonus do koła nam daje i w co warto pakować, w co nie warto. Osobiście uważam, że w Terrahura, jako że w Terrahurze pierwszy poziom już zwiększa nam obrażenia, no to jak najbardziej warto do tego Terrahura dodać. Natomiast, żeby inwestować specjalnie punkty po to, żeby wzmocnić Frigohura, wydaje mi się, że to już jest nie tak opłacalne. I jeśli mamy lepsze opcje w kole, natomiast film odnośnie koła Druida jest na kanale, jeśli ktoś jest ciekaw, co warto dodawać i tak dalej, to zapraszam. No to w tego Frigohura jednak już nie tak bardzo warto jest inwestować tych punktów, żeby specjalnie sobie go wzmocnić, bo to aż tyle nie daje. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, łapy w górę, subskrypcje, no i pamiętajcie, warto wesprzeć kanał, żeby trochę youtubera zmotywować. Cześć!